W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o kulisach referendum ludowego, jakie komuniści przeprowadzili w Polsce 30 czerwca 1946 roku. To referendum miało być rozpoznaniem sytuacji politycznej przed pierwszymi powojennymi wyborami. Dowiecie się, w jaki sposób Sowieci pomogli komunistom sfałszować wyniki tego referendum. W niedzielę 30 czerwca cała Polska spełniła swój obowiązek obywatelski, biorąc udział w głosowaniu ludowym. Był niedzielny poranek 30 czerwca 1946 roku. Atmosfera w kraju była gorączkowa. Zaczynało się właśnie referendum ludowe, do którego przygotowania trwały kilka miesięcy. Wokół lokali wyborczych pełno było milicjantów i funkcjonariuszy UB. Napięcie rosło dosłownie z godziny na godzinę. Stawka referendum była duża. Dla komunistów i ich sojuszników miało ono być sprawdzianem poparcia przed wyborami parlamentarnymi. Wyborcy mieli odpowiedzieć w tym referendum na 3 pozornie proste pytania. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Oraz czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Komuniści z PPR i ich sojusznicy z bloku demokratycznego chcieli, aby wyborcy odpowiedzieli w tym referendum na wszystkie pytania tak. Tymczasem ich przeciwnicy z PSL-u kazali zagłosować swoim sympatykom na pierwsze pytanie nie, licząc, że pokaże to faktyczną siłę poparcia PSL. Po tym, jak dzień wcześniej, 29 czerwca, zrobiono wielką owację na stadionie Wojska Polskiego liderowi PSL, wicepremierowi Stanisławowi Mikołajczykowi, ludowcy wierzyli, że mają większość wyborców za sobą. Jednak ta zademonstrowana wówczas siła poparcia dla Mikołajczyka wcale nie przełożyła się na wyniki referendum. Już następnego dnia PSL-owska prasa zaczęła ogłaszać wyniki głosowania w różnych częściach kraju, które pokazywały, że ludowcy zdecydowanie wygrywają to referendum. Ale wtedy do akcji weszła cenzura, zakazując ich dalszego publikowania i znowu nastała cisza. 6 lipca 1946 roku, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników referendum, Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, zakomunikował, że obóz demokracji odniósł zwycięstwo. Gomułka już wiedział, jakie będą owe ostateczne wyniki tego referendum. Po tym komunikacie Gomułki Mikołajczyk zaczął domagać się od niego ich ujawnienia. Ten z kolei odpowiedział mu: idź pan na skargę do Churchilla. Ostatecznie dopiero 12 lipca 1946 roku wydany został oficjalny komunikat o wynikach referendum. Jak z niego wynikało, spośród 13 604 451 osób uprawnionych do głosowania w referendum wzięło udział 11 857 986 osób, czyli prawie 85,5%. Na pierwsze pytanie tak miało odpowiedzieć 7 844 522 głosujących, czyli prawie 68%. Na pytanie drugie tak odpowiedziało 8 896 105 wyborców, czyli prawie 77,5%,
a na trzecie pytanie tak odpowiedziało 10 534 697 głosujących, czyli aż 91,5%. Po tym komunikacie stało się jasne, że referendum zostało sfałszowane. PSL złożyło wówczas protest do generalnego komisarza głosowania Wacława Barcikowskiego, wskazując w nim jasno, że dokonano fałszerstwa wyniku. Takie protesty do generalnego komisarza głosowania złożyły również lokalne ogniwa PSL, ale nie odniosły one żadnego skutku, bo odnieść nie mogły. Polityczne fakty tworzyli wówczas komuniści i grupa sowieckich instruktorów, która przybyła do Polski 20 czerwca 1946 roku. Tą grupą kierował pułkownik Aaron Pałkin, jeden z najlepszych sowieckich specjalistów w fałszowaniu wyników wyborów. Po przyjeździe do Polski grupa Pałkina odbyła roboczą naradę z szefem sowieckiej rezydentury w Warszawie, pułkownikiem Semionem Dawidowem, który z ramienia Kremla nadzorował działalność polskiej bezpieki. 2 dni później, 22 czerwca 1946 roku, odbyło się spotkanie z udziałem Pałkina, Dawidowa oraz przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta i Władysława Gomułki. W trakcie tej narady Pałkin i Dawidow przedstawili Bierutowi i Gomułce plan wygrania referendum, który miał polegać na umiejętnym przeprowadzeniu korekty jego wyników. W następnych dniach miała miejsce cała seria spotkań Pałkina i Dawidowa z kierownictwem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w trakcie których podjęte zostały szczegółowe decyzje odnośnie przeprowadzenia całej operacji sfałszowania wyników referendum. Gdy wieczorem 30 czerwca 1946 roku kończyło się głosowanie, grupa Pałkina przystąpiła do obróbki dostarczonych jej protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych. W ciągu następnych dni ludzie Pałkina sporządzili 5994 nowe protokoły obwodowych komisji wyborczych, fałszując przy tym podpisy jej członków. Było to ponad połowę wszystkich protokołów obwodowych komisji wyborczych. Powstaje jednak pytanie, dlaczego ludzie Pałkina nie sfałszowali wszystkich protokołów obwodowych komisji wyborczych, a jedynie połowę z nich? Otóż stało się tak z jednego zasadniczego powodu. Cała operacja zakładała, że zasadnicza część korekty wyników głosowania dokonana zostanie na poziomie samych komisji obwodowych, czym w praktyce mieli zająć się zaufani ludzie UB. I robili to wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Zazwyczaj w tych komisjach obwodowych, w których nie zasiadali przedstawiciele PSL-u. Wyglądało to tak, że ich członkowie, dysponując czystymi kartami do głosowania, w trakcie obliczania głosów nanosili na nich odpowiedzi pozytywne i dokładali je do urn, wyjmując z nich jednocześnie karty z odpowiedziami negatywnymi. W wielu przypadkach usunięte w ten sposób karty do głosowania znajdowane były później w piecach i toaletach, jakie znajdowały się w lokalach wyborczych albo w ich pobliżu. Gdy okazało się, że te proste fałszerstwa nie wystarczą, aby przeważyć szalę zwycięstwa na korzyść komunistów i ich sojuszników, główny ciężar dokonania korekty wyników spoczął na ludziach Pałkina. I właśnie dlatego sfałszowali oni aż 5994 protokoły obwodowych komisji wyborczych, bo dopiero wtedy dało to założony wcześniej efekt końcowy. Tak naprawdę Polacy czekali na wybory parlamentarne, a nie na referendum. To ostatnie było obce ich tradycji politycznej i samo w sobie wzbudzało obawy.
Z kolei normalne wybory do Sejmu i Senatu dla większości z nich były osobistym doświadczeniem, a jeśli nawet nie były, to i tak były obecne w ich politycznej świadomości. Ale Polacy czekali na pierwsze powojenne wybory także z innego powodu. Konferencja w Jałcie, jaka miała miejsce w lutym 1945 roku, zobowiązała polskie władze do przeprowadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania. O ile w wyniku zawartego w czerwcu 1945 roku w Moskwie kompromisu pomiędzy przedstawicielami obozu komunistycznego i częścią polityków emigracyjnych skupionych wokół Stanisława Mikołajczyka udało się utworzyć pozornie koalicyjny rząd, tzw. tymczasowy rząd jedności narodowej, o tyle takiego kompromisu nie udało się zawrzeć pomiędzy stronami w sprawie wyborów, które nadal czekały na przeprowadzenie. Po przyjeździe Mikołajczyka do kraju w czerwcu 1945 roku i objęciu przez niego i jego ludzi funkcji w rządzie, spora część Polaków miała nadzieję, że Polska ma jeszcze szansę wrócić na drogę demokracji. Wybory mogły więc być tego sprawdzianem. Tyle tylko, że komuniści dobrze wiedzieli, że takie wybory oznaczają dla nich polityczną przegraną. Wpływy PPR w kraju były zbyt małe, aby je wygrać. Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej, konstatując ten problem na jednym z posiedzeń, podał, że na ogólną liczbę członków sięgającą 250 000 na 100% członków można liczyć jedynie w przypadku około 20 000. Reszta, jak podkreślano, zapisała się do partii dla kariery, koryta, protekcji lub dla rozbicia PPR-u. Dlatego właśnie Polska Partia Robotnicza obawiała się tych wyborów i dlatego starała się przesunąć w czasie ich przeprowadzenie. Za to PSL domagał się jak najszybszego ich przeprowadzenia. Była to na swój sposób sytuacja patowa. Co ciekawe, wyjście z tego patu umożliwił sam PSL. 13 lutego 1946 roku podczas rozmów, jakie odbyły się pomiędzy politykami PSL-u a PPR i PPS w sprawie przyszłej konstytucji, Stanisław Mikołajczyk wspomniał o referendum konstytucyjnym, jakie kilka miesięcy wcześniej odbyło się we Francji. Pomysł Mikołajczyka został rozwinięty w liście Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL do PPR z 22 lutego 1946 roku. W tym liście stwierdzono, ponieważ zagadnienie zmiany konstytucji leży u podstaw najbliższych wyborów, należałoby przed wyborami zasięgnąć opinii obywateli na temat zmian konstytucyjnych poprzez referendum ludowe na podstawie ustalonych pytań, pomiędzy którymi powinno znaleźć się pytanie odnośnie istnienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Potem ludowcy usiłowali się wycofać z tego pomysłu poprzez jego całkowite przemilczenie, ale ten pomysł podchwycili sojusznicy komunistów z PPS, którzy nagłośnili go w swojej prasie. Tydzień później pomysł zorganizowania referendum został kupiony przez PPR. 21 marca 1946 roku na posiedzeniu sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej Roman Zambrowski przedstawił roboczą wersję pytań w referendum, które dotyczyło istnienia Senatu, poparcia już przeprowadzonych reform i sprawy zachodniej granicy Polski. W kwietniu 1946 roku projekt referendum w formie 2 ustaw o głosowaniu ludowym i o przeprowadzeniu głosowania ludowego został zgłoszony na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej przez sekretarza Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej Józefa Cyrankiewicza i przegłosowany. Tak naprawdę ten projekt dawał szansę PPR i jej sojusznikom
manipulowania referendum, zwłaszcza przy obsadzaniu składów obwodowych komisji wyborczych. Dopiero po przyjęciu tych ustaw zaczęła się kampania wyborcza, w czasie której PPR zastosowało wobec swojego politycznego rywala wszystkie metody i środki z sowieckiego arsenału politycznego. Ale PPR chciała monopolu władzy, a nie zwycięstwa w demokratycznej walce. W moim następnym filmie opowiem Państwu o roli sowieckiego NKWD w umacnianiu rządów komunistów w powojennej Polsce. Dowiecie się, jakie działania podejmowało NKWD w naszym kraju, aby tak się stało. To temat, którego nadal nie ma w podręcznikach historii, a nawet w historycznych opracowaniach. Ten film zatytułowałem „Jak NKWD pacyfikowało Polskę”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasom mojego kanału, Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie oraz Samorządowi Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Samorząd Województwa Lubelskiego jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.